Cześć! Montaż filtra kuchennego jest zazwyczaj bezproblemowy i można wykonać go samodzielnie, niezależnie od modelu urządzenia. W dzisiejszym materiale pokażemy Wam, jak krok po kroku przeprowadzić montaż domowego systemu odwróconej osmozy. Instalacja zostanie przeprowadzona na filtrze Ecoperla Rossa, jednakże każdy montaż odwróconej osmozy przebiega w bardzo podobny sposób. Zachęcam Was do oglądania. W przypadku tego modelu wkłady są już umieszczone w kloszach z wyjątkiem membrany osmotycznej. Jeśli posiadamy inny model filtra i wkłady nie są włożone do kloszy, należy je odkręcić za pomocą klucza dostępnego w zestawie, a następnie przesmarować uszczelki przed włożeniem wkładów. Podczas montażu należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków higieny, a zatem także o dezynfekcji rąk i narzędzi. W zestawie z odwróconą osmozą Ecoperla Rossa znajduje się wylewka oraz wszystkie niezbędne materiały montażowe. Przed instalacją przygotowujemy jedynie narzędzia, takie jak średniej wielkości śrubokręt płaski lub krzyżakowy, klucz nastawny, klucz nasadowy rurowy lub klucz płaskooczkowy, wiertarka lub wkrętarka, wiertło dostosowane do materiału, z którego wykonany jest blat, w tym przypadku wiertło do metalu lub drewna o średnicy 12 mm oraz wiertło o średnicy 6 mm, ostry nożyk do przycinania wężyka, taśma teflonowa lub inny środek uszczelniający oraz gliceryna bądź inny smar do gumowych uszczelek. W zależności od modelu filtra oraz rodzaju wylewki, średnica potrzebnych wierteł może się różnić. Istnieje możliwość zastosowania wylewek jedno- i dwudrożnych. Zastosowana w tym modelu bateria dwudrożna pozwala na korzystanie z wody demineralizowanej oraz zmineralizowanej. W przypadku braku miejsca na nowy kran najlepszym rozwiązaniem będzie wylewka trójdrożna lub czterodrożna. W pierwszej kolejności należy przygotować przestrzeń na kranik w zlewozmywaku bądź blacie kuchennym. W tym celu można wykorzystać także niezagospodarowane miejsce na dozownik mydła. Na wylewkę dwudrożną przygotowujemy dwa otwory, które zostaną wykonane za pomocą 12 mm wiertła. Na gwint wylewki nakładamy maskownicę i płaską uszczelkę. Umieszczamy baterię w wywierconych otworach, a od spodu umieszczamy podkładkę plastikową, metalową oraz nakrętkę sześciokątną. Odwróconą osmozę wstawiamy do szafki pod zlewem lub innej przeznaczonej na filtr. W kolejnym etapie montażu wymierzamy długość wężyka tak, aby można było swobodnie przemieszczać system podczas serwisowania. Aby podłączyć wężyk do baterii, zakładamy na niego metalową nakrętkę i plastikową tulejkę uszczelniającą, a następnie wciskamy do wężyka insert usztywniający. Końcówkę wkładamy do wylewki i dokręcamy nakrętkę kluczem. Drugi koniec wciskamy do szybkozłączki w stelażu w miejscu oznaczonym obrazkiem kranika. Wężyk wciskamy do momentu oporu, a następnie podważając lekko kołnierz kształtki nakładamy zawleczkę. Z uwagi na to, że wylewka w modelu Ecoperla Rossa jest dwudrożna, podobnie postępujemy z drugim wężykiem, mocując go do szybkozłączki w stelażu filtra po drugiej stronie. Przed podłączeniem filtra do wody zasilającej zakręcamy zawór doprowadzający zimną wodę. Następnie odkręcamy zimną wodę w baterii kuchennej i czekamy do momentu spuszczenia wody z instalacji. Ważnym jest, aby upewnić się, że instalujemy filtr do wody zimnej. Przystępujemy do montażu trójnika i zaworu kulowego. Odkręcamy nakrętkę węża od przyłącza zimnej wody, z którego wycieknie niewielka ilość wody. Nakręcamy adapter 3/8 cala z uszczelką. Najczęściej stosowanym podłączeniem jest 3/8 cala, jednak jeśli posiadasz inne średnice, konieczne będzie dokupienie dodatkowych przejściówek. Na adapter nakręcamy wąż przyłączeniowy od baterii. Na gwint zaworka 1/4 cala nawijamy taśmę teflonową lub inny środek uszczelniający. Wkręcamy zaworek w pusty otwór adaptera i zakręcamy zamontowany zaworek. W kolejnym etapie odkręcamy zawór doprowadzający wodę. Teraz należy sprawdzić, czy na pewno połączenia zostały szczelnie wykonane. W następnej kolejności podłączamy system do zasilania. W tym celu nakładamy nakrętkę zaworka kulowego na wężyk, wciskamy wężyk i dokręcamy nakrętkę kluczem. Odmierzamy odpowiednią długość wężyka i drugą końcówkę umieszczamy w szybkozłączce w miejscu stelażu oznaczonego obrazkiem kranu. Wciskamy wężyk do momentu oporu i podważając lekko kołnierz kształtki zakładamy zawleczkę. Model Ecoperla Rossa jest wyposażony w system antyzalaniowy, zatem wężyk zostaje zainstalowany w wolnym miejscu w systemie podłączonym do stelaża.
Kolejnym etapem jest montaż przyłącza kanalizacyjnego. Używając wiertła 6 mm wykonujemy otwór w rurze kanalizacyjnej. W zestawie znajdziemy kwadratową podkładkę uszczelniającą, z której usuwamy wycięty wlot. Podkładkę bez folii przyklejamy na wewnętrzną część przyłącza kanalizacyjnego, tak aby otwór w obejmie był umieszczony współosiowo z otworem w podkładce uszczelniającej. Zakładamy obejmę na rurę kanalizacyjną i upewniamy się, że otwór jest na jednej linii za otworem na wężyk. Umieszczamy nakrętki w zagłębieniach dolnej części obejmy zaciskowej. Następnie wkręcamy śruby zaciskowe za pomocą śrubokrętu. Sprawdzamy, czy otwory w przyłączu kanalizacyjnym, podkładce uszczelniającej i rurze kanalizacyjnej są wykonane współosiowo i nie ma żadnych przeszkód mogących blokować odejście wody do kanalizacji. Teraz przechodzimy do doprowadzenia odpływu do filtra. Łączymy wężyk do przyłącza kanalizacyjnego za pomocą nakrętki. Wężyk wkładamy w przyłącze i dokręcamy nakrętkę. Jeśli wężyk jest za długi, należy go przyciąć oraz ponownie zamontować. Drugą końcówkę wciskamy do szybkozłączki oznaczonej obrazkiem kanalizacji. Następnie przystępujemy do podpięcia zbiornika magazynującego wodę do filtra. Na gwintowane przyłącze zaworka do zbiornika nawijamy taśmę teflonową i dokręcamy w delikatny sposób zaworek. Podłączamy wężyk do zaworka w podobny sposób, jak robiliśmy to wcześniej. Jeśli wężyk jest za długi, należy go przyciąć. Końcówkę wciskamy do szybkozłączki oznaczonej obrazkiem zbiornika. Zawór zbiornika pozostawiamy zamknięty. Dodatkowym zalecanym rozwiązaniem jest montaż zaworu antyzalaniowego, który w przypadku tego modelu filtra jest już w zestawie. Zawór antyzalaniowy można dokupić i domontować do każdej odwróconej osmozy. System skutecznie chroni przed ewentualnym zalaniem szafki. Po wykonaniu tych czynności przystępujemy do umieszczenia membrany w obudowie. Dezynfekujemy ręce i zakładamy nowe rękawice ochronne. Odkręcamy nakrętkę obudowy, następnie wyjmujemy membranę z opakowania i wkładamy ją do obudowy, kierując trzpień z uszczelkami typu O-ring do środka. W kolejnym kroku przesmarowujemy uszczelki i zakręcamy obudowę. Wkładamy ją w klipsy i podłączamy wężyk doprowadzający wodę. Teraz możemy przystąpić do uruchomienia i przepłukania filtra. Odkręcamy zawór kulowy od zasilania urządzenia. W celu odpowietrzenia systemu otwieramy oba zawory wylewki i czekamy do momentu, aż woda nie zacznie z nich wypływać. W momencie, gdy woda zacznie delikatnie płynąć z kranika, możemy zakręcić zaworki wylewki i odkręcić zawór zbiornika. Pozostawiamy system na około 2 godziny, aby napełnić zbiornik. Następnie odkręcamy zawory wylewki na zmianę i opróżniamy zbiornik do końca. Wylanie pierwszej partii wody zapewnia przepłukanie membrany i wkładów filtracyjnych. Po ponownym napełnieniu się zbiornika system jest gotowy do użytkowania. Jak sami widzicie, samodzielny montaż odwróconej osmozy wcale nie musi być trudny czy czasochłonny. Ważne tylko, aby odpowiednio się do niego przygotować. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i zachęcam do subskrybowania naszego kanału. A jeśli macie dodatkowe pytania, piszcie na pomoc@ekoperla.pl. Do zobaczenia!